Cześć wszystkim! Czy zdarzyło Wam się kiedyś robić zdjęcie jakiejś osobie lub grupie osób na jakimś evencie, koncercie, wydarzeniu rodzinnym lub jakimkolwiek innym wydarzeniu, którego nie da się już powtórzyć, gdzie samo zdjęcie było dobre, no kadr dobry, kolory bardzo dobre, wspaniała kompozycja, bardzo fajnie padające światło, no ogólnie całe zdjęcie było wspaniałe, natomiast nie zgadzało się tam jedno. Osoba, której robiliście zdjęcie, nagle zrobiła jakiś bardzo dziwny grymas twarzy, chciała kichnąć, kaszlnąć, popatrzeć się w złą stronę, zamknęła oczy, chciała ziewać i tak dalej. No ogólnie ten grymas twarzy tej osoby psuł całe zdjęcie. Jak to można poprawić? No oczywiście można poprawić to w Photoshopie. Żeby to zrobić dobrze, no to naprawdę trzeba nad tym długo posiedzieć i mieć bardzo dobrą wiedzę, jak w Photoshopie można takie rzeczy poprawiać bez przeklejania z innego zdjęcia. Natomiast oczywiście Wy byście chcieli, żeby takie rzeczy dzisiaj można było zrobić za pomocą jednego kliknięcia. No to bardzo dobrze, no bo teraz żyjemy w czasach AI, gdzie takie rzeczy są już możliwe. I tak naprawdę możemy zmienić całą mimikę za pomocą jednego kliknięcia. Jak to zrobić? Jak można edytować twarz za pomocą sztucznej inteligencji? No, wchodzimy na stronę OpenArt AI. To jest taka aplikacja, która pomaga tworzyć obrazy za pomocą sztucznej inteligencji na podstawie promptów, czyli na podstawie poleceń tekstowych. Mamy tu do dyspozycji około 100 modeli, czyli tak naprawdę ustawień, styli zdjęcia, w jakich chcielibyśmy, żeby to zdjęcie zostało wygenerowane. Czyli pomaga oprócz tego, co my napiszemy, jeżeli wybierzemy jakiś styl, to bardzo prawdopodobne, że w takim stylu dostaniemy po prostu już wygenerowane zdjęcie. Oczywiście ta aplikacja pozwala również na edycję już wygenerowanego zdjęcia, czyli tam dodanie różnych elementów, usunięcie, rozszerzenie tego zdjęcia, wykadrowanie, zmiany rozdzielczości itd., itd. Natomiast nie będę się nad tym rozwodził, tylko skupię się bardziej na właśnie edycji samej twarzy. Jak możemy to zrobić? No, przechodzimy tu do zakładki Edit i tu mamy już możliwość wgrania naszego zdjęcia. Najpierw wgram zdjęcie, które wygenerowałem w LensGo AI, to jest inna aplikacja, która też tworzy zdjęcia za pomocą sztucznej inteligencji. I jak możemy pracować nad mimiką? Tu mamy takie opcje różnego rodzaju związane właśnie ze zdjęciami i jedną z nich jest Face, czyli twarz, i wybieramy tutaj, mamy różne możliwości, różne suwaki, które dotyczą właśnie różnych aspektów tego zdjęcia. Tu mamy na przykład głowa, możemy zmienić pozycję głowy, dół, góra, lewo, w prawo, na przykład uśmiech, zamknięte, otwarte usta, szerokość ust i tak dalej, i tak dalej. Mamy możliwość na przykład, żeby ta postać, którą mamy na zdjęciu, mrugnęła, kierunek patrzenia, brwi, wysokość, marszczenie, tak, lub po prostu na przykład opcja zdziwienia. Tu wszystko możemy tymi suwakami zrobić, ale jest też opcja dla leniuszków. Czyli mamy możliwość po prostu tego, co mówiłem wcześniej, zmiany tego zdjęcia za pomocą jednego dosłownie kliknięcia. Mamy tu takie ustawienia jak szczęśliwy, mrugnięcie okiem, zaskoczony czy zaspany. I możemy to po prostu kliknąć i zobaczymy, co się stanie. Zanim to będę robił, to powiem tyle, że sztuczna inteligencja też się myli. Czasami daje zaskakujące efekty, nie zawsze takie, które byśmy chcieli. Ale właśnie w tej chwili będziemy razem patrzeć, w jaki sposób będzie to działać, kiedy będziemy przeklikiwać różne ustawienia tego programu. I na początek jeszcze raz włączamy tą opcję dla leniuszków. Mamy takie zdjęcie i spróbujemy, żeby ta osoba na tym zdjęciu była szczęśliwa. Spróbujemy tą panią trochę uszczęśliwić, naciskając tutaj Happy. Czekamy, czekamy, czekamy.
No jak widać, za pomocą jednego kliknięcia faktycznie ta twarz się zupełnie zmieniła i tutaj wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Ale to zdjęcie jest zbyt proste do takiej manipulacji na twarzy, dlatego ja to zdjęcie wykasuję i zobaczymy, spróbujemy popracować nad czymś dużo trudniejszym i zobaczymy, jak ta sztuczna inteligencja sobie będzie radzić w tym wypadku. Tutaj wgrywam właśnie w tej chwili takie zdjęcie. Nie wygląda to jak reklama jakichś relaksujących wakacji na Podlasiu, tylko no po prostu jakieś raczej depresyjne to zdjęcie. Natomiast spróbujemy to jak najbardziej zmienić. Zmienimy tak, żeby ta pani na tym zdjęciu była właśnie uśmiechnięta. Tu widzimy, że patrzy się troszeczkę w dal. Głowa jest skierowana trochę w prawo. Nie patrzy się w obiektyw, tylko w inną stronę. Popróbujemy to wszystko zmienić za pomocą właśnie sztucznej inteligencji. No więc wybieramy jeszcze raz Face i teraz już nie będę tylko polegał na tych ustawieniach automatycznych, ale sprawdzimy po prostu, jak możemy pozmieniać wygląd tej osoby na zdjęciu. Zacznę też od ustawienia Happy, ale później będę to ustawienie dopasowywał do własnych celów. Na razie naciśniemy to Happy, co nam troszkę powinno pomóc. Zobaczymy, jak sobie sztuczna inteligencja z tym poradzi. No, trochę wyszedł grymas zamiast uśmiech, ale być może jakoś nam się uda to poprawić. Zmienię w tej chwili kierunek patrzenia. Tu mamy Head Positioning i spróbujemy po prostu zmienić prawo. Ważne, żeby wiedzieć, że lewo to jest to lewo, na które my patrzymy, a nie lewo dla tej pani, tylko w tej chwili lewo będzie ta strona, a prawo będzie ta strona, więc zmienię w ten sposób, żeby popatrzyła się trochę bardziej dla nas jakby w prawo, czyli w naszym kierunku. No jest, głowa się trochę przechyliła, ale trochę moim zdaniem za mało na wprost jest, więc przesunę jeszcze raz. No jak widać, już jest zdecydowanie lepiej. Teraz praktycznie patrzy się na wprost obiektywu. Spróbujemy zwiększyć te oczy. Tutaj na bardziej otwarte, czyli tu mamy taki Eyes Adjustment. Spróbujemy to trochę zmienić. No i już oczy są bardziej otwarte, ale tutaj coś się stało. No nie patrzy się wprost, tylko do góry. Więc mamy też taką możliwość, że zmienimy kierunek patrzenia na troszeczkę w dół. Damy -2, może to wystarczy, zaraz zobaczymy. Wydaje mi się, że jeszcze troszkę. Damy -4. Trochę tak jakby jeszcze trochę. No, teraz już jest chyba dobrze, ale spróbujemy zmienić szerokość tego uśmiechu. Tu jest Mouth Width, Narrow i Wide. No, wydaje mi się, że taki uśmiech jest wystarczający. I możemy jeszcze głowę troszeczkę podnieść do góry. No i praktycznie wydaje mi się, że to zdjęcie jest już wystarczające. Natomiast na potrzeby tego filmu spróbujemy jeszcze troszkę popracować nad tym zdjęciem. Być może to zepsujemy, a być może poprawimy. Więc zapiszemy to, co już jest i ewentualnie później wrócimy do tego i spróbujemy pracować na tym etapie od nowa. Na razie zapisuję to zdjęcie, Save Image. I mamy taką możliwość, że ta osoba na przykład na tym zdjęciu mrugnie okiem. Więc wybieram tutaj z ustawień mrugnięcie. No niestety, cofnęło do poprzedniego ustawienia, cofniemy.
i mrugnie, ale poprzez tutaj, o, ten suwak. Nie wiem, dlaczego właśnie zmienia się całość, jak naciskam Wing. No więc tym nie będziemy teraz ruszać, natomiast zmienimy No! God, please, no! No! nie wiem, właśnie to jest jeden z błędów, który się teraz pojawił. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Więc właśnie wgram to zdjęcie, które zostało zapisane. Ono od razu jest tutaj i spróbujemy tym zdjęciem się pobawić. Dobrze. Dajemy teraz wing, czyli mrugnięcie. No, już jest lepiej. Zrobimy trochę większy uśmiech, troszkę bardziej otworzona buzia. O, perfekto. Wygląda na trochę niewyostrzone, więc możemy po prostu, tutaj jest jeszcze taka opcja Edit People, gdzie możemy wybrać, co byśmy chcieli. No, tu jest Correct Hands i bardzo często sztuczna inteligencja po prostu dodaje palce i nie wiadomo dlaczego, ale tak to się dzieje, że zamiast 5 na przykład palców rąk mamy 6, 7, 8. Więc tu jest taka opcja, że można to zaznaczyć i po prostu zaznaczyć Correct Hands i automatycznie wtedy to powinno poprawić. Natomiast ja tutaj daję Enhance Face i spróbuję jeszcze zaznaczymy, mamy taką opcję Click Area. Better i na przykład zrobimy tak, Better Teeth. No i już mamy wygenerowane zdjęcia. No zdecydowanie jest lepiej. Dajemy to do kanwy, czyli do tego. Teraz się doda. No i już mamy to, usuniemy, pyk, i zostawiamy to zdjęcie. No i moim zdaniem już jest zdjęcie gotowe. No tak to wygląda z poprzedniego zdjęcia na takie. Tak zamieniła nam sztuczna inteligencja. To pierwsze zdjęcie było bardzo łatwe i na nim jakbym pracował, to w zasadzie wszystko można byłoby zrobić. Natomiast to zdjęcie wymagało dużo więcej jakby obliczeń dla sztucznej inteligencji i no, nie wszystko wychodzi idealnie, jak widać, natomiast bardzo ułatwia taką pracę. Faktycznie za pomocą jednego kliknięcia, czasami, bo nie zawsze, ale czasami za pomocą jednego kliknięcia jest możliwość zmiany nastroju na zdjęciu danej osoby. Więc bardzo ciekawy program. W ogóle ciekawostką jest to, że można zmieniać kąt patrzenia, ruszać głową na zdjęciu, co jest w ogóle niesamowite. Do tej pory nie było to tak łatwe, nie było to praktycznie możliwe w taki sposób. No a teraz, jak widać, takie zdjęcie już jest wystarczające. Jak widać, jest uśmiech. No nie będę tutaj się przyczepiał do tych rzeczy, które są niezwiązane z samym zdjęciem twarzy, natomiast no tu widać, że coś jest wygenerowane jeszcze dodatkowo. Natomiast jest możliwość manipulacji na twarzy i to jest bardzo fajne i bardzo ciekawe. No czasami jest taka potrzeba i wtedy jest to dobre narzędzie do tego. Ok, no to jeżeli jesteście zadowoleni z tego odcinka, to zapraszam. Jak się dowiedzieliście czegoś nowego, to dobrze. Nice.
naciśnijcie subskrypcję, a jak będzie coś kolejnego, to będziecie mieli więcej materiałów do oglądania. Postaram się, żeby również były ciekawe. No to byłoby na tyle. Dzięki wielkie. Hej.